Witam serdecznie w Bibliotece Klubu Kuźnia, Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na drugiej części spotkania wokół pierwszego polskojęzycznego wydania baśni słoweńskich pod tytułem Biały Wąż. Tutaj przed nami projekt dokładki, a także wokół nas ilustracje Natalii Biesiady-Myszak, graficzki, która właśnie pięknie zilustrowała ten zbiór. Gościmy także dr Alicję Widowicz, która zebrała baśnie, przetłumaczyła, wybrała. Co ważne, i Alicja, i Natalia są również pisarkami, członkiniami grupy literackiej Sylaba działającej w naszym ośrodku kultury. W tej części spotkania chciałabym się już konkretnie skupić na książce, która nas do tego spotkania zainspirowała. Alu, opowiedz, jak przebiegała praca nad tłumaczeniem, jak wyglądał proces zbierania materiałów do książki i wybór konkretnych opowieści. Przyznam szczerze, że to był trudny proces, dlatego że w kulturze słoweńskiej ten zasób baśni ludowych jest bardzo bogaty, bardzo zróżnicowany. Tutaj na marginesie dodam ciekawostkę, że w obrębie obecnego państwa słoweńskiego językoznawcy wyróżniają 46 dialektów. I proszę sobie wyobrazić, że każdy z tych regionów, czasem nawet w jednej wiosce, potrafi występować określony zasób baśni. Dlatego to było naprawdę duże wyzwanie. Chciałam jednak skupić się na takich utworach, które przedstawiają wartości uniwersalne. Miałam problem z niektórymi tekstami, które są reprezentatywne dla kultury słoweńskiej, ale dla polskich odbiorców byłyby zbyt trudne w odbiorze, albo mogłyby wzbudzić zbyt wiele negatywnych emocji, byłyby pewną kontrowersją. Odrzuciłam na przykład takie utwory, w których pojawiło się zbyt wiele przemocy, zbyt wiele elementów związanych z tematyką seksualną i takie, które mają mocny akcent religijny. I tu na marginesie chciałam dodać, że Słowenia jest prawdopodobnie jedynym regionem w naszej części Europy, w którym zachowała się oryginalna religia Słowian południowych. Dlatego starałam się tak dobierać te baśnie, aby nie zawierały one zbyt wielu elementów zarówno odwołujących się do religii chrześcijańskiej, jak i pogańskiej, tej starej słoweńskiej religii. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu mogłoby to być problematyczne. Starałam się, aby ten wybór był w miarę uniwersalny, ale jednocześnie taki, aby mogły go czytać osoby w różnym wieku. Natalia, jak wygląda przygotowanie do ilustrowania i sam ten proces, jak on wyglądał w tym przypadku? W tym przypadku było trochę podobnie jak zwykle, a trochę inaczej. To znaczy, może ja powiem o tym, co robię zawsze i co się wydarzyło w taki sposób jak zawsze. To znaczy, kiedy dostałam plik od Alicji, to pierwsze co zrobiłam, po prostu musiałam go wydrukować, ponieważ ja nie potrafię czytać z ekranu, a zwłaszcza tekstów, które mam zilustrować. Muszę nanosić jakieś tam swoje komentarze, podkreślenia, dlatego oczywiście pierwszy ten etap to jest lektura przed ilustracją, to jest naturalne, ale lektura taka właśnie połączona z tymi adnotacjami, z tymi komentarzami. Równolegle, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że dotykam tutaj kultury, której ja nie znam, nie mam przygotowania teoretycznego. Prosiłam też Alicję o przesłanie jakichś materiałów i sama szukałam w internecie materiałów ilustracyjnych, zdjęć, też opracowań teoretycznych związanych z kulturą ludową słoweńską, żeby troszeczkę móc zorientować się, w jakim klimacie to się jakby dzieje, jakoś sobie te baśnie wyobrazić, przybliżyć tą kulturę ludową i zdecydować, jakie elementy mogłabym z nich zasięgnąć. Chciałam się w tym celu udać do biblioteki, ale to był akurat taki czas, kiedy dużo chorowałam i nie byłam w stanie tego zrobić fizycznie, dlatego tym bardziej jestem wdzięczna, że tutaj miałam, że tak powiem, pod ręką specjalistkę, która mi bardzo, bardzo pomogła w tym zakresie. Ustalałam też kwestie techniczne z wydawnictwem, ponieważ zawsze ważne jest to, w jaki sposób ilustracja będzie już ostatecznie opracowana i przygotowana, jeśli chodzi o środki drukarskie. Dlatego po zebraniu tych wszystkich informacji zaczęłam szkicować i zajęłam się pracą już nad poszczególnymi ilustracjami. To wygląda tak, że najpierw zbieram sobie szkice w szkicowniku, takie drobne, mało czytelne, później opracowuję każdą ilustrację osobno analogowo, ponieważ jestem jednak przekonana, że ten analogowy etap musi być i w ostatecznym etapie pracy te ilustracje trafiają do komputera, skanuję, digitalizuję pracę i nanoszę ostatnie poprawki już w medium cyfrowym. A jak sądzicie, czy baśnie słoweńskie coś wyróżnia? Gdzie tkwi wyjątkowość tych baśni?
Przede wszystkim z jednej strony ich ogromna różnorodność, która wynika z samego charakteru kultury słoweńskiej. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na geograficzne położenie Słowenii i na to, w jaki sposób ta kultura się kształtowała w ciągu wieków. Można tu zauważyć wpływy rzymskie, wpływy germańskie, celtyckie, ale też oczywiście słowiańskie, a nawet węgierskie. I to można w tych baściach bardzo dobrze zauważyć, to jest bardzo widoczne. Z drugiej strony jednak można w nich zauważyć pewną uniwersalność, ze względu właśnie na tę różnorodność wewnętrzną. Można powiedzieć, że cała Europa jest jednym wielkim cyklem kulturowym. Natalia, według Ciebie masz jakąś uwagę na ten temat? Ja znam oczywiście dużo węższy wycinek tych baśni, czyli to, co Alicja zaprezentowała w tłumaczeniu. Natomiast to, co dla mnie wydawało się charakterystyczne, to jest bardzo zaakcentowany motyw podróży. Mam wrażenie, że w tym zbiorze, który zaproponowałaś, ci bohaterowie w wielu baśniach, w przeważającej większości baśni, znajdują się właśnie w drodze. Gdzieś się przemieszczają, szukają właśnie szczęścia, ale szukają go w podróży. To też jest związane z historią Słowenii oraz narodu słoweńskiego, który, przypominam, stał się samodzielnym narodem, zyskał niepodległość dopiero 29 lat temu. No tak. Alicja, a czy masz jakąś ulubioną swoją baśń z tego zbioru? Trudno powiedzieć. Najbardziej przemawiający do mnie utworem jest baśń pod tytułem Trzy zadania, w której pojawia się motyw szacunku do osób starszych i do tradycji, a to także Siedem kłamstw, w którym pojawia się motyw prostego człowieka, który potrafi przechytrzyć każdą osobę, która stoi mu na drodze. A dla Ciebie, Natalia, podobne pytanie, ale nie do końca. Czy była jakaś baśń, którą ilustrowałaś z wyjątkową przyjemnością? I czy właśnie ta baśń ze zbioru jest Twoją ulubioną, czy po prostu była najwdzięczniejsza do zilustrowania? Ze względu na moje zamiłowanie do zwierząt leśnych, mi się najprzyjemniej ilustrowało baśń o Mojcy Pokrajculi, która do swojego garnuszka zaprasza przyjaciół. I ta ilustracja zresztą tutaj jest na sztaludze wystawiona. Więc malowało mi się rzeczywiście najprzyjemniej. Natomiast Powiedz coś, kim jest ta postać? Mojca Pokrajcula? Mojca Pokrajculia. Culia. Dobrze mówię, prawda? Mojca Pokrajculi, ja przyznaję, że zdecydował się nie tłumaczyć imienia tej postaci. Tak, to jest taki krasnalek, tak? Dobrze ja to Z tego co mi określam? wiadomo, to jest to istota, którą można by podporządkować pod kategorię skrzatów. No, Ale tak. trudno jest znaleźć polski odpowiednik dla tej postaci. Szukałam również innych przekładów tej baśni. Znalazłam przykład angielski i przykład chorwacki, ale żaden z nich nie pasowałby do języka polskiego. No, moja Mojca wygląda tak jak tutaj. Ona jest taką troszkę skrzacinką, troszkę krasnoludkiem. I tak jak mówię, szczególną radość sprawiało mi właśnie rysowanie tutaj tej ilustracji. Natomiast jest jeszcze druga ilustracja, którą bardzo lubiłam, której tutaj nie ma. Jest to ilustracja do baśni o wodniku. I z kolei z tym rysunkiem wiąże się ciekawa historia, ponieważ ja kiedyś przez nieuwagę zostawiłam już prawie ostateczną wersję tego rysunku na stole w pokoju i moje koty po prostu wtedy wywróciły na wodnika wazon z kwiatami, w związku z czym wylądował w swoim naturalnym środowisku. No i ja się bardzo wtedy zestresowałam, ponieważ byłam już z tego rysunku dość zadowolona i obawiałam się, że niestety będę musiała rysować wszystko od nowa, ale po wysuszeniu okazało się, że właściwie to nawet dobrze się stało, bo pojawiły się takie dość ciekawe plamy na tej ilustracji. Stwierdziłam, że mogę je wykorzystać, więc została taka po prostu potraktowana przez środowisko wodne. Czyli oprócz tego, że bardzo lubisz rysować zwierzęta, tak też zwierzęta wzięły udział w rysowaniu Twoich ilustracji. Zwierzęta musiały przyłożyć do tego łapy po prostu. Natalia, a czy ilustrowanie dla Dzieci bardzo różni się od ilustrowania książek dla dorosłych? I jak podeszłaś do tego zbioru, ponieważ baście w tym zbiorze nie są uładzone jak wersje disneyowskie. Tutaj Alicja mówiła, że jednak wystrzegała się przemocy i różnych motywów, natomiast jednak nie są one bardzo uładzone. I właśnie jest to lektura nie tylko dla dzieci. Jak więc podeszłaś do ilustrowania tej książki i jak wpłynęło to na formę ilustracji? Zastanawiam się teraz, jak to zgrabnie ująć w słowa. Na pewno sam fakt, że zdecydowałyśmy się z Alicją na ilustrację
w czerni i bieli, w skali szarości, a nie kolorową i już przesuwa ten ciężar gatunkowy ilustracji nieco w stronę jednak ilustracji dla dorosłych. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten taki podział na ilustracje dla dorosłych i ilustracje dla dzieci nie jest aż taki sztywny. Wyobrażam sobie, że ilustracja dla dorosłych mogłaby czerpać i podążać drogą abstrakcji, czyli zupełnie odciąć się od obrazu przedstawiającego, czego ja w tych baśniach nie chciałam robić. To, co być może jeszcze troszeczkę przesuwa te ilustracje w stronę ilustracji dla dorosłych, jest taka, no nie wiem, czy tutaj akurat to widać, jest taka pewna skrótowość. Starałam się zamknąć jakby całą fabułę, może nie całą, bo to nie jest możliwe, ale starałam się wyodrębnić takie kluczowe elementy fabuły i skonstruować ilustracje, które będą gdzieś pomiędzy kompozycją narracyjną, a jednak znakiem. Nie wiem, czy mi się to tak do końca dobrze udało, jak chciałam, ale wydaje mi się, że to jest też coś, co sprawia, że one mogą być uniwersalne w odbiorze. Dzieci mają tam pewną narracyjność, którą no tutaj widać, jest, prawda, rysunek, który jest przedstawiający, jest jednak w pewnym stopniu realistyczny, natomiast jakby forma, kompozycja dąży do takiego zwartego znaku. Teraz chciałam zapytać o taką kwestię trochę techniczną. Natalia już wspominała co nieco na ten temat. Jak wyglądało poszukiwanie wydawcy? Czy było to trudne i jak przebiegała współpraca z wydawnictwem? Tutaj mogę powiedzieć, że nie było to łatwe. Wszystkie duże wydawnictwa podziękowały. Trudno się temu dziwić, dlatego że każdy wydawca chce na sprzedaży książki zarobić. A w przypadku małych literatur, do których zalicza się literatura słoweńska, bez względu na to, o jakim rodzaju literatury tutaj mowa, nie jest to takie łatwe. O ile słyszymy na co dzień o literaturze amerykańskiej, angielskiej, francuskiej, rosyjskiej, to już z literaturami południowej Słowiańszczyzny sprawa nie wygląda już tak łatwo. Dlatego jestem bardzo wdzięczna pani Marcie Sawie i panu Andrzejowi Sarwie z wydawnictwa Armoryka, którzy zgodzili się i przyjęli naszą propozycję. Cieszę się bardzo, ponieważ brakowałoby mi tej książki na półce. A jak przebiegała właśnie współpraca z tym wydawnictwem? Czy wydawnictwo bardzo wpływało na Waszą pracę, na kształt tej książki? To była bardzo dialogiczna współpraca. Bardzo dobrze ją wspominam i mogę powiedzieć, że to była jeden z najlepszych rodzajów współpracy, z którymi miałam do tej pory do czynienia. Ja mogę tylko potwierdzić, bo rzeczywiście komunikacja z wydawnictwem była bardzo przejrzysta, sprawna i myślę, że przyniosła fajne efekty. No i na koniec zapytam, jak Wam się ze sobą współpracowało? Czy wieloletnia znajomość sylaby pomogła, czy jednak trochę przeszkadzała? No i czy planujecie jakieś kolejne wspólne projekty? To może powiem, że to, że znamy się od kilku lat, bardzo pozytywnie wpłynęło na współpracę i gdyby nie ta znajomość, to prawdopodobnie ta książka by nie powstała. Ponieważ znamy swoje osobowości, wiemy, czego się możemy spodziewać. I mamy też do siebie jednak już trochę zaufania, Tak, prawda? dokładnie. Znamy się kilka lat. Mnie się bardzo dobrze pracowało nad tymi baśniami i mam nadzieję, że jakieś wspólne projekty nas jeszcze czekają. Wspominałaś, że Tak, ale przymierzasz tak. się do czegoś, ale na razie jeszcze Nie będziemy zdradzamy zdradzać. szczegółów, tak? Tajemnica. W takim razie będziemy czekać z niecierpliwością, czym zaowocuje Wasza współpraca. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, a Państwa jeszcze raz zachęcam do sięgnięcia po zbiór baśni słoweńskich Biały Wąż. Na dodatkową zachętę Alicja przeczyta baśń tytułową. Biały wąż. Pewna wieśniaczka miała małe dzieci. Gdy szła pracować w polu, zostawiała dzieci w domu i zostawiała im w misce mleko, żeby nie były w tym czasie głodne. Kiedy wszystkie już zjadły, mama chwaliła swoje dzieci za to, że niczego nie zostawiły, a dzieci mówiły: nie jemy sami, przychodzi do nas takie ładne zwierzątko i jada z nami. Matka myślała, że może jakiś kotek przychodzi do dzieci i je razem z nimi. Ale wydało jej się dziwne to, że dzieci mówiły o jakimś ładnym, białym zwierzątku. Chciała sprawdzić, o co chodzi. Pewnego dnia zostawiła więc dzieciom mleko tak jak zwykle i schowała się w domu. Po chwili spod stołu wypełzł biały wąż z piękną koroną na głowie i wśliznął się najmłodszemu z dzieci w dłonie.
Matka aż skamieniała ze strachu. A dzieci głaskały pięknego węża. Kiedy wąż najadł się, strząsnął piękną koronę z głowy i wrócił pod stół. Gdy tylko wąż skrył się, matka wskoczyła na środek izby i upewniła się, że dzieciom nic się nie stało. Nie zapomniała też wziąć korony. Schowała ją do skrzyni, gdzie trzymała włóczki. A w zimie jej mąż zwijał wełnę w kłębki. Przez całą zimę zwijał i zwijał, aż końca nie było widać. Jego żona pomyślała, jak to się dzieje? A może to korona ma taką moc? Wtedy włożyli koronę do krosna i przędza sama się ułożyła. Włożyli potem koronę do zboża, a wtedy nie brakowało im kaszy. Tak kładli koronę na różne inne rzeczy i wkrótce ich dom stał się najbogatszym w całej wsi. A korona była w nim tak długo, jak długo mieszkał tam ród, który tak dobrze traktował białego węża. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz zachęcam, aby sięgnąć po zbiór Biały Wąż.